Witamy Was dzisiaj prosto z busa. To nasz przewodnik szuka właśnie kogoś. Jedziemy na wycieczkę. My jesteśmy jak te prymusy na wycieczce szkolnej. Pierwszy rząd nasz. Tu jest nasz pan kierowca. Tam jest nasz pan przewodnik na dole. I jedziemy. I tu jest właśnie też takie biuro podróży jakby, no tak, no, w którym my zabukowaliśmy tą wycieczkę i one są na każdym kroku. I polecam przejść się po kilku, bo ceny się różnią i można po prostu lepszą okazję dostać. Niegazowanego Red Bulla tu mają. Smakuje jak taki zostawiony w aucie przez kilka dni. Nie dajemy, okej. Ale powiem Wam, że w samej tej wycieczce, na razie jazda tym busem to jest taka ekscytująca, bo nie wiadomo kiedy kogoś uderzy, czy nie. Kto nas wytrąbi, kto nie. Teraz mamy przystanek, przerwę i patrzcie ile tu jest różnych busów i wszystkiego. Tutaj możemy iść do toalet, tak to wygląda. Pan powiedział, żebyśmy zapamiętali numer busa i na pewno wsiedli do odpowiedniego, bo jak wsiądziemy do złego, to pojedziemy do Chin. Przystanek na trasie, teraz będziemy się uczyć jak się robi perły. Tu jest największa farma pereł w Wietnamie. A tutaj patrzcie, prezentują już jakie piękne perły zrobili. Ta kosztuje ile? 6 780 000. A tutaj można taki naszyjniczek kupić za 152 miliony. Pani powiedziała, że te najwyższej jakości muszą nawet leżeć u nich na farmie 8 lat, żeby się perła wytworzyła. Ogólnie całkiem spoko przystanek, fajna jakby taka krótka wycieczka. No i oczywiście teraz można sobie zakupić tutaj. Jak ktoś by chciał naszyjnik za 152 miliony czy coś takiego, to może sobie jak najbardziej kupić. A tak wygląda okolica i ta farma. Tutaj nawet leżą jakieś chyba resztki tych muszel. Nasze odczucia na razie są takie, że usiądnięcie, jakby miejsce w pierwszym rzędzie, to był najgorszy pomysł na świecie. Pan przewodnik tak krzyczy i to krzyczy przez pół godziny. Krzyczy nam prosto do ucha. Jeszcze on ma takie radyjko jakby, które transmituje jego głos na cały bus. Taki głośnik, może bardziej nie radyjko. Jest tak głośno, mnie tak boli głowa. Dojechaliśmy w końcu do tego portu, ale teraz jest wielkie zamieszanie, bo nasz w ogóle bus sobie jedzie, ludzie próbowali z niego wysiąść, ale jest wielkie zamieszanie, bo nie można do niego przynosić butelek plastikowych, bo po prostu ludzie, jak to ludzie, przynosili butelki i wyrzucali je i niszczyli tutaj przyrodę, prawda? Więc rząd wietnamski się zdenerwował, słusznie zabronił przynoszenia takich butelek, także musieliśmy zostawić, my to mieliśmy w ogóle 3, bo my to się nawadniamy i musieliśmy zostawić je na autobusie. O proszę, jest nasz statek długo wyczekiwany. Tam nasz przewodnik, krzykacz. Patrzcie, tu będziemy jeść. No fancy. Wszyscy krzyczą tylko wokół. I teraz mamy lunch. Tutaj z takimi widokami. Bardzo miłą panią mamy obok. Pani jest z Ameryki. A na górze taką zrobili, że jest trawka. Można sobie pooglądać widoki. Co mówiłeś? A, że przyjemnie. Przyjemnie, nie wieje za mocno chociaż. Płyniemy sobie. Z lunchem ogólnie był taki problem, że były dwie strony. Tylko że pan nam nie powiedział, że są dwie strony i w ogóle ten pan bardzo chaotycznie mówi wszystko. I były dwie strony. Jedna była dla owoców morza i jakichś różnych takich rzeczy, a jedna była dla kurczaka i takich rzeczy. My oczywiście powinniśmy usiąść po tej kurczakowej stronie, ale my po prostu usiedliśmy, tam nie było jedzenia jeszcze nic jak my siadaliśmy, więc my usiedliśmy po tej stronie owoców morza, jedzenie zaczęło przychodzić. Jedyne co my mogliśmy stamtąd zjeść to ryż suchy bez niczego, kawałek ogórka i sajgonki. I sajgonki dwie, tak. A jeszcze oczywiście zapomnieliśmy wziąć pieniędzy z hotelu, a tutaj wszędzie można tylko pieniędzmi płacić. Także dzisiaj wieczorem będziemy potrzebować bardzo dużą kolację. O proszę, Patrek zamiast pary przeciwsłonecznych wziął 2 pary normalnych okularów na wycieczkę. No ale jesteś pewien, że na pewno jak coś będziesz widział, jak to ci się zgubiło, nie? To na pewno. Późna wizja. Już zaczynamy bardziej wjeżdżać w głąb tych wysp. Naprawdę bardzo ładne widoki.
Pan mówił, że w całej tej zatoce jest około 2000 takich małych wysp. I my na jednej z nich będziemy wysiadać w ogóle i będziemy chyba kajakami w ogóle pływać wokół. After the kayak or bamboo boat, you should be on the boat in the same table for roll call, okay? And the one. Jednak okazało się, że w naszym bilecie mamy do wyboru, możemy albo iść na łódkę, albo iść na kajaki, więc my idziemy po prostu na łódkę. Tutaj proszę bardzo, wszyscy wchodzą. To są te kajaki? Nie no, chyba nie. Pan trochę krzyczy po wietnamsku, trochę po hindusku, bo mamy trochę ludzi z Indii, także każdy coś tam zrozumie. A nie, to są jednak te łódki, którymi my będziemy płynąć. Ale o matko, zamieszanie to tu jest jak nie powiem co. Ja zgubiłam już swojego męża. Udało się, dostaliśmy łódkę. Siedzimy na łódce już. Mamy pana naszego, będzie nas wiosłował. Inne łódki. Fajnie, fajnie. Tak po 14 osób się mieści na tych bambusowych łódkach, oni tak to nazywają. I oni pedałują, o matko, wiosłują takimi. To chyba wydaje mi się, że to się po prostu od dna odpycha. Cóż nie, to wygląda jak wiosła w sumie. Nie wiem. No ale płyniemy. Podobno ma nas nie zmoczyć. Chciałabym powiedzieć, że widoki rekompensują cały ten chaos, ale ten pan nam co chwilę powtarza, że bądźcie na czas, nie wsiadajcie tutaj, nie wsiadajcie tam, bo pojedziecie do Chin. Jakby to była jakaś najgorsza rzecz na świecie, jaka mogłaby się stać. O, a druga opcja to były właśnie kajaki tutaj. Tak jak kilka osób tylko wybrało, bo tam powiedział pan, że się zmoczymy. No ale wszyscy ogólnie jedziemy w to samo miejsce, czyli tutaj do jaskini jakiejś. Oby nie było za ciasno, bo mam klaustrofobię. I wypływamy. Ale pięknie tu jest, o ja. No robi to duże wrażenie. Tutaj oni trochę za blisko kajakują i mnie wodą leją. A sio. No ładny widok, ładny. Ale fajnie, chwila spokoju. Płyniemy sobie. Nie ma pana krzykacza. Widoki są piękne. I fajnie. Tam jakaś grupka śpiewa. O, oni są z naszej grupy. Halo. Nie zgubcie się, bo do Chin dojedziecie. Tutaj patrzcie, no piękne rzeczy ta natura formuje. Na szczęście nie jest to jaskinia, tylko po prostu taki przejazd pod, więc jestem okej. Ale no fajnie sobie popatrzeć na jakieś wyroby natury. Więcej ludzi płynie. Andrzej kupił sobie nową zabawkę. Proszę bardzo, drona. I teraz transformacja z aparatu na drona. Co pan trąbi? Teraz płyniemy do jakiejś jaskini. Pełno statków po drodze. Dużo tu ogólnie turystów, bardzo turystyczna ta. Ale no nie dziwię się, bo jest naprawdę pięknie. Zbliżamy się już do naszej jaskini, więc wszyscy idą na dół, żeby nasz przewodnik już na nas nie krzyczał, że go nikt nie słucha. Wszyscy, jak widzicie, żyją w stresie. No a realia, kochani, są takie, że nawet do jaskini jest kolejka, w której właśnie stoimy. Jakimś cudem ona się w ogóle nawet nie rusza, więc ciekawe bardzo, kiedy będzie nasza okazja, żeby wejść tam. Udało się, jesteśmy już na schodach. A jaki widok ładny. Widać, ile tam schodów jest w dole, nie widać, ale pełno.
Okej, weszliśmy już na górę. Jeszcze ładniej tu z góry to widać. Mega wygląda. Pan to nazwał wspinaczką, ale to dosłownie było 5 minut wejścia po schodach, więc no nie przesadzajmy. Teraz tutaj jest ta jaskinia, ale jak widać jest tłum ludzi. Taki naprawdę tłum. Aha, i tam jest jaskinia, okej. Ale no ja nie wiem, tam widać jakby duże korki były. O, tam jak super widać. A, tam woda jest, dlatego się tak odbija. To jest tak. Instagram. Rzeczywistość. Tutaj idziemy dalej. To tylko pozornie tak się zmniejszyło ludzi, po prostu wszyscy już sobie poszli. Ale zaraz idziemy. Stresują takie zmniejszenia, ale tylko na chwilę, bo tu jest już cała jaskinia wielka. Naprawdę w aparacie to nie wygląda, ale jest to ogromne. Niesamowite. No i to wszystko matka natura. Piękne, nie? Pan mówi, że normalnie są tutaj nietoperze, no ale jak wchodzą turyści, to nietoperze uciekają. Idziemy w bluzach, w butach, spodniach. Tutaj pan idzie w klapkach. A ogólnie są ludzie na przykład poubierani w shorty, jak tamten pan, i w koszulkę. Chyba zależy po prostu skąd się przyjechało. Tak się odczuwa tą temperaturę tutaj. O kurczę, nie zauważyłam, dopiero teraz zauważyłam, jakie to duże. Wow. Normalnie tutaj się idzie wokół. A, no tak, pan mówił, to 2 km się idzie tutaj przez jaskinię samą. No, więc my jesteśmy poubierani w bluzach, we wszystkim. Są ludzie na krótki rękaw, są ludzie poubierani jeszcze cieplej niż my. Po prostu wszystko zależy, skąd się przyjechało chyba. Bo jak ktoś przyjechał z Islandii, no to wiadomo, tutaj mu będzie gorąco, nie? No niesamowite, jaka wielka. Jakie w ogóle szczegóły tutaj wyryte. Co było tylko, że nasz przewodnik nas po prostu wrzucił tutaj do tej jaskini. Przed przyjazdem tylko na nas nakrzyczał, że nie wszyscy się stawiają na czas tam, gdzie mają. Potem nam kazał iść. A teraz no co, dalej nawet nic nie wiemy na temat tej jaskini. Nie wiemy w ogóle na przykład kiedy powstała, jak to zaczęło się powstawać. No nic nie wiemy. I to jest właśnie słabe, że niby mamy tego przewodnika, ale on nic nie opowiada takiego, nie? Na początku trochę o Wietnamie poopowiadał i tyle. No, krzyczał trochę do ucha. Tak. Ogólnie wydaje mi się, że ziomek to akurat gdzieś tak 3 na 10. No, takiej nie wiem. A właśnie widzimy, że inne grupy normalnie mają przewodników, którzy stoją i opowiadają im coś. Więc no tak nam się trafiło. Jako że musimy sami sobie dopisywać historię, to patrzcie, tutaj normalnie śnieg leży, a tutaj jakieś rzeźby w śniegu są. I rekiny pływają. A, i rekiny w tym wszystkim pływają, no nieźle. I proszę bardzo, mamy już zaraz zachód słońca. Pięknie. Odpływamy. Przypłynęliśmy właśnie na jakąś wyspę. Mamy 30 minut czasu wolnego, ale ja już trochę jestem zmęczona tą wycieczką. I w sumie już tylko polatamy dronem. Potem jest jakaś imprezka z zachodem słońca. Szkoda, że zachód słońca jest teraz, bo się jacyś tam ludzie spóźnili, pan się zdenerwował i musieliśmy czekać. To jest normalnie jak na wycieczce szkolnej. Nauczyciel się denerwuje, dzieci nie słuchają, także wracamy do czasów szkolnych. Ale no tak, na razie idziemy sobie, jak widzicie, jest pełno ludzi. Wydaje mi się, że ta wycieczka była dużo fajniejsza, z fajniejszym przewodnikiem. A po drugie, może w innym okresie, bo teraz mówią, że jest taki najbardziej tłoczny okres. No tutaj ogólnie tak, no zrobili taką sztuczną plażę, więc sobie tam ludzie chodzą. No i myślę, że to prawdziwa? No raczej tak. Może tak. Palmy są. Ładny widok. Fajnie nawet wygląda to, gdyby usunąć tłum. Tutaj jest teraz sesja. Było fajne miejsce ogólnie, żeby sobie właśnie zrobić zdjęcie z tym widokiem. No, pani nawet sobie sama radzi. Ej, mamy tripoda, robimy sobie zdjęcie wspólne. Tak, tak, tak. Tyle już z tej wycieczki. Wróciliśmy na łódkę. Teraz jeszcze mam nadzieję, że damy radę coś zjeść. Jestem bardzo głodna, boli mi głowa. Takie są realia. Nie ma co upiększać realiów, prawda? Tutaj Patryk będzie zaraz latał dronem. W końcu.
jesteśmy głodni, mamy ratunek. KitKaty. Green tea to było jedyne, co mieliśmy w plecaku. Teraz mamy niby tą imprezkę, ale jedyne, co dają, to ciastka duriana, które śmierdzą jak nie wiem co. Od 2 godzin mi coś na statku śmierdzi i już wiem co, to te ciastka trzymać po prostu gdzieś. Także my mamy maczowe KitKat. To jest już koniec. Nie ma już nic. Okej, dotarliśmy do domu, można zakończyć tego vloga. Wciąż jesteśmy głodni, ale to się rozwiąże zaraz. Ta przystań, którą zwiedzaliśmy dzisiaj, jest na liście 7 nowych naturalnych cudów świata, ale nie jest to lista uznawana przez UNESCO. Więc no, można sobie to interpretować jak się chce. Ale było bardzo ładnie, naprawdę bardzo było warto tam pojechać. Super wycieczka. Jutro jedziemy na kolejną, także tylko trzymajmy kciuki, żeby wszystko było super. Idziemy jeść.